Hi everyone, my name is Isabella. Welcome to my kitchen. Witam Was wszystkich, na imię mam Izabela i witam Was w swojej kuchni. I guess I was missed. I got some messages. Where am I? No, I guess I was on MIA for a little bit. But I'm back. Let's get this show on the road. We need to start cooking, right? With all the veggies that we have in our garden. And today's Tuesday. And because on Tuesdays we usually make a salad or something, so we're going to make a twist today. Także moi drodzy, dostałam od Was trochę wiadomości, że gdzie się podziałam, nie zaginęłam, dalej jestem konsultantką Thermomixu, także jeżeli macie życzenie go mieć albo coś więcej się o nim dowiedzieć, może dołączyć do naszego zespołu, zapraszam do kontaktu. A w międzyczasie, ponieważ jest wtorek, a we wtorki, tak, dzisiaj jest wtorek, widzicie, musiałam się zastanowić. A więc ponieważ dzisiaj jest wtorek, więc wypada, żebyśmy zrobili jakąś sałatkę, jakieś warzywka, coś w tym stylu. Więc właśnie to dzisiaj zrobimy. So let's get this show on the road. And what are we going to have today? For those of you who read the notes, you can see that you've seen probably that we are going to make a carrot top pesto. Carrot tops have a lot more vitamins than carrots themselves, okay? A więc moi drodzy, dla tych, którzy poczytali sobie już, to widzieliście, że dzisiaj zrobimy pesto z natki marchewki. Ale zanim to zaczniemy, to zrobimy jeszcze podsmażaną cukinię. But before we are going to do that, we are going to make some sautéed zucchini. I will show you how that's done in the Thermomix. Maybe you've never used a splash guard. Może nigdy jeszcze nie używaliście osłonki przeciwko chlapaniu, także będziecie mieli okazję zobaczyć, jak to się dzisiaj robi. Więc zacznijmy od tej cukinii, która na pewno rośnie u każdego z Was w ogródku. So let's start with the zucchini that most likely some of you have in their gardens, okay? Okay, what do we do? There is actually a recipe that is called sautéed zucchini. Także moi drodzy, mamy na platformie Cook-I-Do przepis, który się nazywa po prostu podsmażana, duszona cukinia, więc od tego zaczynamy. Zaczynamy od przepisu, ja mam tutaj w języku angielskim. Today I have it in English on my Cook-I-Do. So let's just start cooking on the screen. We just press that little button. Hello Wojtek, hello everybody who's joining. We're on YouTube and we are on Facebook. I'll actually talk about Instagram in a moment. That's a blah thing that happened, but anyways, let's start cooking first. Jesteśmy na Fejsie dzisiaj i na YouTubie, a opowiem Wam za moment, co się stało z Instagramem. A więc wkładamy 20 gram oliwy. Ja używam oleju z awokado. We add 20 grams of our oil preference. It does call for olive oil. I am adding avocado oil, as I prefer that for sautéing. And now we just add 300 grams of zucchini. I cut it into cubes, okay? Także 300 gram cukinii pokrojonej w kosteczkę. Następnie zamykamy właśnie nasze naczynie miksujące i kładziemy na to naszą osłonkę. So we close our mixing bowl, we place a splash guard, and this is hi Ziggy, and this is when we're going to transfer it to the back, and we are going to continue with our pesto while this sautés in the back, okay? Także w tym momencie przekładamy to do tyłu na nasz Thermomix i będziemy sobie podsmażać, a z przodu zrobimy, więc włączamy 12 minut, a tutaj zrobimy nasze pesto, podczas kiedy będzie nam się podsmażała cukinia. Let me just turn the food on and we should be good. Także włączyłam włączyłam okap i teraz działamy dalej. I co robimy? Moi drodzy, tak, naciskam, że jest zrobione i naciskamy na domek. We press the little house and now we have a bookmark here on our Thermomix for the recipe that we moved to the back in case we would want to come back to that recipe. In the meantime, from the main screen, we go to the 3 lines in the corner, więc z głównego ekranu wchodzimy w 3 kreski i idziemy do ostatnio gotowanych. And now we're going to go to recently cooked. I did a couple of steps so we can continue to set, yes, we want to resume the recipe. And what did we need to do? We needed to weigh out our carrot tops. Więc co mieliśmy zrobić? Mieliśmy odważyć naszą natkę, nie pietruszki, tylko marchewki
i mieliśmy ją opłukać, delikatnie osuszyć i mieć ją przygotowaną. Miała ona tam w zimnej wodzie poleżeć kilka minut. Dodajemy, ja zawsze dodaję troszeczkę soli, dlatego że jeżeli mamy jakieś robaczki, także jeżeli są jakieś meszki są czy coś, to one od soli opadną i wtedy zostaną w wodzie, a my będziemy mieli czystą natkę. So the recipe calls for our carrot tops to be soaked in some water. I also additionally add some salt, because if there's any aphids or anything else on any other bugs on our carrot tops or anything else that we're soaking, it could be lettuce too. For example, for a different recipe, about 10 minutes in the salted water and everything is going to fall to the bottom. So that's what I usually do when when I'm taking something from the garden, okay? So we add those, our simmering basket is here, we don't need that. Także koszyczek się znalazł, nie potrzebujemy go. W międzyczasie, kochani, zapraszam, żebyście powielali, podzielili się z innymi, niech inni do nas dołączą. So please share the content on pages or on your own accounts, walls, so others can join us as well. Okay, so we add those carrot tops. So I know that it was 30 grams. They're still a little bit moist, but that's okay. And actually, it was cute to see those tiny little baby carrots when I was pulling them. Także śmiesznie wyglądały te takie maluteńkie marchewki, mini marchewki, kiedy przeszedzałam dzisiaj, witaj Natalia, kiedy przeszedzałam dzisiaj właśnie marchewkę. 5 sekund, obroty 10, 5 seconds, speed 10, okay? So those little baby carrots, this is from my garden, so I was spinning out the carrots that I sowed a few months ago in the spring. The aroma, it's different, something different than we're used to. Także aromat jest świetny, troszeczkę inny niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni wtedy, kiedy siekamy nasze zioła. Zobaczcie, tak, 5 sekund, było troszeczkę wilgotne, ale nie szkodzi. Hello, hello. Także kogo jeszcze mamy? O, i Marta do nas dołączyła, witam, witam. Także troszeczkę na dno naczynia miksującego. I'm going to scrape this down to the bottom of our mixing bowl. So it's great when you buy, when it's about one bunch of grown carrot tops from a bunch of grown carrots. Okay, so if you go to a market, a farmer's market or something, and you get a bunch of carrots, then you can chop off them. It'll take about one bunch for the carrot tops. Także około jednego pęczka organicznej marchewki, może z jakiegoś warzywniaka będziecie mieć. Jeżeli nie z ogródka, to tak cały pęczek właśnie to te listki będzie około 30 gram. No i teraz dodajemy 80 gram pepitas. 80 grams of pepitas, so what is that? It is our pumpkin seeds. Także dodajemy troszeczkę pestek z dyni. I tak, spróbujemy, czy nie zgorzkniały. So we try them. My hair is out of scale, I guess I was moving things around. If they're not bitter. So 80 grams. Are you telling me I don't have 80 grams? Okay, 80 gram prawie. No dobrze, już myślałam, że mi zabraknie, żebym musiała uciekać do spiżarni po więcej. 100 gram migdałów, 100 grams of almonds. Okay. Other nut choice. Także 100 gram migdałów albo innych orzechów według uznania. Co wcześniej Wam mówiłam, że wbrew pozorom natki marchewki nie musimy wyrzucać. Możemy właśnie z nich przyrządzić pyszne pesto. So, witam Wiesiu. Szykujesz się do spania, ale to super, bo tak, a dzisiaj nie będziemy długo gadać, tak? Nie będę dzisiaj długo gotowała. So carrot tops have different nutrients than carrots themselves, but they're also very nutritious. So a pesto will go awesome with anything. 2 garlic cloves. So no waste. And 150 grams of extra virgin olive oil, but I use grapeseed oil for my pesto. Także 150 gram oliwek, ale ja daję z pestek winogron, dlatego że po prostu peryferuję. Więc ci z Was, którzy oglądają mnie, to wiecie, że nie przepadam za oliwą. So those of you who follow me by now know that I'm not the greatest fan of olive oil and I use different types of oils instead. I don't know, it's just my thing, but we all have our preferences.
And this is exactly, so this shows you that we can substitute our ingredients to our preferences, right? Także widzicie, możemy sobie zmieniać nasze składniki albo dostosowywać do naszych ulubionych, do naszych smaków. 80 gram parmezanu, 80 grams of Parmesan cheese, cube, like cut into pieces. And juice of about half a lemon. I sok z około pół cytryny. That's usually about 15 to 20 grams. One lemon has 30 to 40 grams of juice. Także około pół cytryny to jest 15 do 12 gram. To do smaku oczywiście, do naszego gustu. So we adjust this to our taste. And a little bit of black pepper. Of course, me and my pepper shaker. A little bit more than just a pinch. U mnie jak zawsze więcej niż odrobina. No i oczywiście mam zawsze takie genialne soliczki, wieprzączki, prawda? Także 15 sekund, obroty 8 zamykamy. We close this up 15 seconds, speed 8. It's important to remember whatever we do, poczekamy, moi drodzy, bo jednak troszeczkę zagłośno, ale tylko 15 sekund. Więc zawsze pamiętamy, przykrywka musi być na naszym naczyniu miksującym i zawsze mamy we wskazówkach tą część, którą mamy włożyć do naszej przykrywki, którą mamy użyć, czyli tak jak tam mamy akurat osłonkę od chlapania, no to tutaj mamy miarkę. So we always remember, oh, this looks so good. We always remember to make sure that our lid is on top of our mixing bowl because our Thermomix will not work, and we always have instructions which accessory to use, okay? So look at this. This is like genius. Zobaczcie, to jest naprawdę genialne. It smells so good. Także teraz możemy już po prostu przełożyć to do miseczki, albo nie będę przekładać do miseczki, po prostu zostawię tutaj, bo słoiczków nie przygotowałam. Ale właśnie zobaczcie, tutaj zgarnięte, zgarnę troszeczkę. Tam jeszcze mamy 3 minutki, więc ja oczywiście spróbuję i powiem Wam w międzyczasie, myślałam, że mi dłużej zejdzie, w międzyczasie, co będę z tym pesto robiła, ale najpierw je spróbuję. We have about 3 minutes over there. Oh, I forgot to see. I forgot to hide the cat food and everything, but cat and dog. Please forgive me, okay? Because they're not. They were fed earlier today. Actually, you know what? I'm going to give it another mixing. Wiecie co? Troszeczkę jeszcze dłużej po zmiele. Także cofniemy się, więc dobrze, że nie przyłożyłam tego do miseczki, ale w smaku jest przepyszne. Yes, we're going to give it a few more seconds to make it finer, but I love the flavor. It's really good. So we can go back. We press the arrow, go back a step. Także możemy się cofnąć w naszym przepisie. Strzałka w lewym górnym rogu, cofamy się wstecz i teraz mamy główny ekran. So now that we are back to the main screen, we have those 3 circles and how do we adjust things. Więc jak zmieniamy to, co chcemy zrobić. Więc już nie chcemy, żeby to 15 sekund kolejne nam się miksowało. Więc ten okrąg, który jest powiększony, to ten kontrolujemy naszym pokrętłem. Więc ja chcę zmienić z 15 sekund na 5, więc dotykam tego okręgu po lewej i zmieniam na 5. So our main screen allows us to control whatever we want, whatever settings we already have in our recipe. So here I go back with the arrow in the top left corner, and we're back to the main screen. And the circle that is actually enlarged is the one that we control with our knob. So I press the 15-second knob and or dial, and I adjust it with the knob to 5 seconds. And now I'm going back to our speed dial and just turn it to speed 8. Także wracam teraz do naszego okręgu prędkości i po prostu te 8 sekund przekręcamy i teraz mamy gotowe. I myślę, że teraz będzie perfekt. Więc jak widzicie, możemy zmienić przepis tak jak my lubimy. O, teraz jest super. Proszę, zobaczcie. Tatuszko. This is perfect now. Okay, much better. So, what am I going to do with this? I'm actually going to dress my, or
dress my zucchini with the pesto. So instead of putting some extra salt and pepper and some spices, I'm going to use the pesto. A lot of you use pestos, I'm sure, in salads or maybe as a dip on bread. Well, since we're not big on pasta, we're not big on bread, so we are going to use this on vegetables. So good. And that is and our zucchini, fresh from the garden, that's actually going to be our side for our meat for the table today. And with the carrot tops, perfecto. Także dzisiaj do mięsa zamiast ziemniaków właśnie będzie podsmażona cukinia, podduszona i będzie ona z pesto, więc nie będę używała już żadnych więcej przypraw do cukinii i właśnie będą warzywo, ziemniaki, mięsko i będzie po prostu idealnie. I teraz, moi drodzy, pamiętajmy, natka marchewki, natka, tak jak natka pietruszki. Widzicie, źle zrobiłam, ale to nic. Powinnam była zdjąć. I should have removed the splash guard first. So that was my error. I apologize. So carrot tops, radish tops, we don't throw them away. We can actually make a pesto from radish, carrot tops as well, or a mixed pesto. One more thing about carrot tops, besides the fact that it has different nutrients and minerals and vitamins than the carrots, but it's also extremely nutritious and has a lot more of many of them, just like radish tops. So the thing is that you can actually use it in soups, just like you use parsley leaves, you can add carrot tops. But because carrot tops have teeny weeny of bitterness in them, when it's your first time to add them as those greens to your soup, or even when you're making your broth, remember to add a little bit at a time to make sure that you like that flavor, because not everybody might like that bitter flavor. So it takes some time to adjust, okay? Także moi drodzy, możemy natkę marchewki używać tak jak natkę pietruszki czy koperek. Możemy posypać zupę, możemy dodać też właśnie do wywaru, kiedy gotujemy wywar, to możemy dodać natkę marchewki i doda on nam dużo witamin, mikroelementów i również smaku, ale smak ostrzegam. Na początku, jeżeli robimy to pierwszy raz, to troszeczkę mniej, dlatego że będzie miało delikatnie gorzkawy smak. Na pewno znacie ten smak właśnie z natki marchewki i może tak nie do końca będziecie mieli ochotę, żeby ta zupa była właśnie lekko gorzkawa. Ale jeżeli dodacie tylko troszeczkę, to potem nasze kubki smakowe się przyzwyczają i definitywnie będziecie na pewno tego używać w przyszłości. Więc teraz Wam właśnie pokażę. Zobaczcie, cukinia jest tak podsmażona. Bałagan zrobiłam przez to, że ściągnęłam osłonkę. I made a mess. Like there wouldn't be a mess if I would have removed my splash guard when I was supposed to remove it. Okay, so I'm transferring the zucchini. There's only two of us in the house, so one decent sized zucchini is just perfect. Także jest nas tylko dwoje w domu, więc taka jedna cukinia jest idealna. Zobaczcie, tak? Świetnie podsmażona. Zaraz dodam do tego troszeczkę pesto. I'm going to add some pesto to it. Okay. Dodajemy trochę i teraz mieszamy i mamy po prostu tak jakby sałatkę, tak? Dressing do naszej sałatki i to będzie po prostu fantastyczne. So I added some of the pesto and this is just going to be fantastic. I have a lot of zucchini in the garden, so I don't want to overwhelm you with recipes, but I will see. I might, okay? I like to use zucchini in anything, so let's give this a try. I don't want to burn myself. Spróbujmy. No i co nam więcej trzeba? Cześć Patrycjo. Hi Marta. Cześć Beatko. Oh, this is outstanding. Okay. And this beautiful white serving bowl. This is a new host reward. Okay. So if you want to have it, let me know. I'll give you some details. Keeps hot and cold for up to 2 hours. Także to białe naczynie, ta biała miska, termomiska, moi drodzy,
trzymać ciepło i zimno do 2 godzin. Więc jeżeli byście chcieli takie mieć, dajcie mi znać, powiem Wam, jak możecie je mieć. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie. Thank you so much for viewing. And share the content, share with others. And I shall see you tomorrow, I hope. Let's see if we can pick up those lives again. Także moi drodzy, mam nadzieję, że zobaczymy się jutro, bo mam nadzieję, że wrzucę to w końcu z powrotem w nasz normalny grafik. Także miłego dnia Wam życzę i eksperymentowania. Pa, pa! Hi everyone, my name is